Pierwszy kontakt z Peru jest taki, że karty z internetem kupowaliśmy dłużej niż odprawiali nas na granicy, a teraz wjechaliśmy w to. Ale patrz, tutaj jest ulica utwardzona, znaczy nadal śmieci leżą wszędzie, ale jest utwardzona ulica. Gdyby twórcy Cyberpunka chcieli zrobić kiedyś rozszerzenie z krajem trzeciego świata, brud, syf, korki nie umieją obsługiwać ruchu wahadłowego, nic nie umieją obsługiwać, nawierzchni nie mają, Panamericana cała no po prostu no wjazd do Peru jest niesamowity, no jakby oni nic na razie nie umieją na północy obsłużyć poza Fiestą. Ja chcę do Europy z powrotem. Jeszcze mi się zaczęły bujać obroty i tym razem to chyba nie jest wtyczka. Chyba że jest zardzewiała i gubi po prostu złącza. także to były pierwsze wrażenia z Peru. Wracamy po przerwie. Jesteśmy nad Pacyfikiem w Peru. Ja znalazłem jakieś dziwne coś. Nie umiem tego zerwać niestety. Może tego się nie da zerwać? Nie działa. Nieważne. Jesteśmy w Peru. Nad samym wybrzeżem Pacyfiku. Udało nam się tutaj dojechać. Prosto z Cuenki w Ekwadorze, zjeżdżając w dół naprawdę dobrze wyglądającą drogą i zaskakująco nieirytującą. Granica też była zaskakująco normalna, bo nawet mieli na niej internet i nawet wszystko działało i przejechaliśmy ją w godzinę, pomimo tego, że to podobno była ta strasznie niebezpieczna kiedyś granica. Natomiast za granicą Peru przywitało nas więzieniem, syfem i korkiem. Także zaczęło się źle, ale doczułaliśmy się po tych górach. Czeka nas jazda nad wybrzeżem i ma to wiele zalet, bo mówiąc uczciwie, jeśli myślicie sobie o Andach i myślicie, że to są piękne widoki, wspaniałe drogi, wspaniałe trasy, że to jest coś super, to nie, to jazda po Andach sprowadza się do rypania za ciężarówką 20 na godzinę i nawet nie masz czasu patrzeć na widoki, bo musisz pilnować te drogi przed sobą. Więc teraz sobie do odmiany odpoczniemy, jadąc w stronę Limy, Nazca i dopiero potem znowu wrócimy w Andy. Jeśli chodzi o stan techniczny Poloneza, udało mi się ustawić zapłon w górach. Na szczęście zjechaliśmy na nizinę, więc znowu jest źle. Oraz pojawiło się falowanie obrotów, ale chuj zostaw tak, bo nie gaśnie. Tak czy tak, lecimy dalej Panamericaną na południe. Jak się bawisz? Słuchaj, no jadę sobie, są ładne widoczki. Nie ma jakoś, no dobra, są śmieci, nieważne. Natomiast są ładne widoczki, jadę sobie drogą, akurat przez chwilę nie ma dziur, więc się jedzie dość dobrze. Jest wpyte, no dziękuję Ci, Panie Boże. A i widziałem dziś kraby. I to bardzo dużo krabów. To jest ważne wydarzenie. Nie widziałem nigdy krabów, które by tak sobie chodziły po plaży. Także jest wspaniale. Na razie Peru jest jak takie Maroko z Wisha. Albo z AliExpress. O, pierwsza rzeka, która nie jest wybrakowana, tylko jest rzeką. Słuchajcie, wjechaliśmy na Panamericanę, w sensie już wjechaliśmy za te połączenie się Panamericany. Jest lepiej, może poza kurwa kładami, trajkami, białymi busami jadącymi losowymi pasami, wjeżdżającymi na nie losowo,
ale słuchajcie, jest progres. Wygląda na to, że zbliżamy się do cywilizacji. País? Polonia. Zapewne na przebitkach będziecie oglądać, jak to jedziemy pięknym, wspaniałym, bezkresnym stepem, jakieś piaszczyste wzgórza. No po prostu na zdjęciach, przebitkach miodzio. Ale jak jedziecie czymś takim przez na przykład godzinę prosto, to można ochujeć, a nie czuć, że to jest imponujące. Bo tak mniej więcej wygląda trasa z, no tam powiedzmy z okolic granicy na południe Panamericano. Bezkresne pustkowie i droga na wprost. Co prawda SOAT-u, czyli takiego ubezpieczenia na Peru czy tam inną Kolumbię, nie kupicie sobie przez internet, ale przez internet, jak jesteście w Polsce, możecie kupić sobie OC lub AC. A najlepiej zrobić to z użyciem jedynie słusznej porównywareczki, ponieważ wtedy dostajecie oferty wielu ubezpieczycieli naraz i możecie sobie wybrać najtańsze. I są duże szanse, że będzie tanio, będzie taniej niż mieliście do tej pory, zwłaszcza, że dostajecie jeszcze 2 razy po 150 zł cashbacku, czyli takiego zwrotu, oraz link polecający, który jak komuś wyślecie i skorzysta, dostajecie 50 zł i tak aż do 2000 zł. Także jedynie słuszna porównywareczka jest w opisie, a lecimy dalej z odcinkiem. Mamy nową awarię. Opowiadaj. Znaczy, pojawia nam się kontrolka ładowania z dupy i znika. I jest to dziwne, dlatego że no właśnie znika i dlatego, że sprawdzałem ładowanie i ładowanie było ok. I jakby ona się pojawia, znika. Nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Czy chyba na razie jeździć, obserwować pozostaje. Bo nawet nie da się jej złapać, żeby ją zmierzyć, bo po prostu jak stanąłem, żeby ją sprawdzić, co się dzieje, to znikła. No, pojawiło się znowu. Dodałem gazu i znikło. A ten pasek na alternaturze? Czy za luźny? No. Można sprawdzić. Kolejny dzień w Peru. Tym razem jesteśmy po prostu w jednym z miasteczek nad wybrzeżem. No i mogę już jednoznacznie stwierdzić, że mamy tutaj do czynienia z kompletnie innym zjawiskiem niż w poprzednich krajach, ponieważ w poprzednich krajach przy granicy wyglądało wszystko jak kompletny syf, ale im głębiej, tym się robiło lepiej. Natomiast w Peru mamy już za sobą przynajmniej pełny dzień drogi. Nadal wszystko wygląda turbo syfnie, przynajmniej wzdłuż Panamericany. Tutaj macie typowe miasteczko nad morzem, jakiś niedokończony blok, jakiś chiński market. Wychudzone psy jedzą śmieci, śmieci leżą wszędzie, palą się. Wczoraj na środku skrzyżowania stał w ogóle kontener na śmieci. Wszystko tu po prostu wygląda tak źle, w ogóle ludzie się wyprzedzają poboczem, pasem awaryjnym. No po prostu jest dramatycznie jak na razie. Może coś się zmieni, jak dojedziemy w okolice Limy i tam Cusco i tak dalej. Natomiast północne Peru jak na razie w okolicach nadmorskich to jest czysty, paskudny Bantustan i lepiej się tu patrzy, jak nie ma sadzyb ludzkich, bo jak są, to jest dramat. Także dzisiaj ruszamy dalej na południe w poszukiwaniu cywilizacji. Słuchajcie, w poszukiwaniu cywilizacji dojechaliśmy do miejscowości Trujillo, nieważne, basista Metaliki. Tak czy siak, jest to miasto nadmorskie. I zgadnijcie, co jest nad Pacyfikiem tutaj. Odpowiedź A. Plaże, knajpy, fajnie, palmy, jest super. Odpowiedź druga B. Śmieci, ciężarówki, więcej śmieci i więcej syfu, ani jednej normalnej knajpy. Odpowiedź B, kurwa. Nie ma tutaj nad Pacyfikiem nic poza śmieciami i syfem. Jest to, no, przynajmniej patrząc po mapie, jedno z większych nadmorskich miast Peru. I to miasto nie wpadło na to, że można by mieć miejsce, gdzie pójdziesz, czy tam nawet pojedziesz sobie z dziewczyną, żeby wypić drinka
Coś do mnie dzwoni? I mają w ogóle plażę z idealnym widokiem na zachód słońca nad Pacyfikiem i co robią? Wykurwiają tam śmieci. No po prostu jakby, ja nie wiem, co poszło nie tak. Ja się pytam, co poszło nie tak z Peru? Bo ja mam ochotę poszukać tu, nie wiem, jakiegoś numeru telefonu, żeby wysłać SMS o treści pomagam, no. Trzymaliśmy się na stacji, przy okazji spotkaliśmy się z Rolfem, który niefortunnie zgubił paszport. My natomiast zanalizowaliśmy dziwne dźwięki wydawane przez Poloneza. Tomaszu, zaprezentuj. Już wiemy, co wydawało dziwne dźwięki. No problem, senior. No więc powoli Polonez zmienia się w samochód południowoamerykański. O ty, patrz. Co? A nie, to jest od nadkola. Ej, ale ta śruba to ona w ogóle niczego nie trzyma, ona jest tu Nie, wkręcona. ona to jest zbędna. Ona jest wkręcona tak To jest, tutaj zgubiliśmy nadkole w Stambule. I to zostało rzeczywiście. potem nadkolu. Dobra, no to ja ją wywalam, to będzie szybszy. Tu już jest ładnie, jak widać jedziemy w stronę zachodzącego słońca na naszą dzisiejszą miejscówkę o nazwie Żółw. Tu już zaczyna w Peru się robić, odpukać ładniej, ale to zaraz zobaczymy. No i myk, idealnie dojechaliśmy na zachód słońca. Także mamy piękny sztampowy widoczek z nad Pacyfiku. 12/10, polecam. O. Sweet focia. To jest zatoka żółwi, czy coś takiego, tortugas. I jak widzicie, wygląda praktycznie jak z Mad Maxa, więc zaraz sobie ją pozwiedzamy. No to jedziemy właśnie sobie bulwarem naczelnym tutaj, tej wspaniałej, turystycznej miejscowości o nazwie Tortuga lub Tortugas. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Mamy śmietniki ze starych beczek, mamy piękne zabudowania, mamy pięknie, jak widać, zrobiony bulwar tam z miejscami parkingowymi lub do jedzenia, otoczonymi pięknymi oceanicznymi skałami. Można powiedzieć, że jest to niesamowity kurort, tętniący życiem, tętniący radością ludzi. Zobaczcie, tu mamy wykwintne restauracje w pięknym aranżu, a przemieszczamy się w tej chwili do absolutnie najlepszego i najważniejszego punktu, do samego centrum tej miejscowości, gdzie można zjeść rybę typu gourmet, tylko jeszcze muszę pokonać ten próg zwalniający. Pokonałem ten próg zwalniający, to było bardzo ważne, dlatego że tutaj trzeba uspokoić ruch, ponieważ jest bardzo dużo samochodów, a przechadzają się, jak widać, obok bulwarem ludzie. Nie chcielibyśmy, żeby doszło do wypadku. Dlatego też należy docenić zamysł inżynieryjny podczas budowy infrastruktury w tym mieście, że pomyślano też o bezpieczeństwie pieszych. Popatrzcie tylko, jak pięknie ten kurort tętni życiem. Pozostaje tylko cieszyć się, że turystyka morska, nadmorska nad peruwiańskim wybrzeżem Pacyfiku rozwija się w błyskawicznym tempie, a ludzie się bogacą, miejscowości wyglądają coraz piękniej. Po prawej mijamy w tej chwili chyba terminal autobusowy. Jak widzicie, przyjeżdża tutaj bardzo wielu turystów. Jest też kościół, także można zaspokoić swoje potrzeby duchowe. Są też sklepy, być może nie są otwarte, bo jest jeszcze wcześnie, dopiero 11 rano. Ludzie spoglądają z nadzieją i radością w przyszłość zawartą w tej pięknej zatoce. Ale jak już mówiłem, nie o zatokę tu chodzi, a tak naprawdę chodzi tu przede wszystkim o to niesamowite, tętniące życie. Jak widzicie, Tortugas to prawdziwa perła w nadmorskiej koronie Peru. Niesamowicie piękne miasteczko, a tak na poważnie to jest najlepsza miejscowość, do jakiej do tej pory dotarliśmy, i to jest chyba najmniej śmieci na ulicach. Nie licząc Dustera w pick-upie. Skoro już zażyliśmy tego wspaniałego odpoczynku nad morzem, teraz ruszamy dalej do Limy.
przerwa na grata, natomiast właśnie obwieszczam, że dzisiaj zaczęliśmy jechać na LPG, ponieważ w Peru LPG jest dość powszechnie dostępne, więc też dzisiaj w ramach obsługi technicznej Poloneza dokonałem regulacji gazu. Zrobiłem to tak, że spodobałoby się Niemcowi, bo po niemiecku można powiedzieć kann man essen, czyli no ujdzie i za tę cenę spoko. Da się jakoś podjechać na gazie, czyli działa. Dolałem też oleju, o tym zapomnieliśmy wspomnieć. No pół litra na 1000, co to jest? Lepiej niż 1000. Z 2000 temu pewnie sprawdzałem. Drogi jak na razie najlepsze na kontynencie. Jest to autostrada, nie jest to autostrada w rozumieniu europejskim, ponieważ na przykład mogą ją w poprzek przejeżdżać nagle trajki, ale jak na ten kontynent i tak jest zajebiście. Właśnie wjeżdżamy do Limy, która jest tam za górką. Czyli tradycyjnie, jak to na tym kontynencie, oznacza to stanie na mur beton. A to i tak podobno jest trasa, która jest pół godziny szybsza niż Panamericana, czyli główna droga. Jest super. Kocham duże miasta na tym kontynencie. No tak to wygląda, jak w tej aglomeracji mieszka 1/3 ludności kraju. Więc porozmawiajmy teraz przez chwilę o Limie, ponieważ dotarliśmy do Limy, do stolicy Peru. No i wydawało nam się do tej pory, że Peru to jest jeden wielki Mad Max. Tak jakbyście po prostu kręcili sobie ujęcia z Mad Maxa, to nie musielibyście w ogóle charakteryzować tego kraju. Natomiast wszystko się zmieniło, kiedy przekroczyliśmy granicę stolicy. Przy czym to określenie z granicą jest dobre, ponieważ jak to powiedział jeden tutaj poznany przez nas półperuwiańczyk, Lima to jest trochę państwo w państwie. I już wam tłumaczę dlaczego. Po pierwsze, żyje tutaj 10 milionów ludzi, gdzie w całym Peru populacja to około 30 milionów, czyli tak naprawdę przy niskiej frekwencji w wyborach to Lima może wybrać rząd dla całego kraju i to naprawdę widać. O ile podobno są tutaj słabe, jakieś gorsze dzielnice, o tyle tam, gdzie się pojawiliśmy, w wielu tych takich bogatszych dzielnicach, to tak naprawdę to wygląda prawie jak zachodnia Europa, a w zasadzie jak zachodnia Europa. To jest zupełnie inny świat. Zresztą w tym miejscu, w którym stoimy, obok nas na przykład, to jest taka dość znana, dość bogata dzielnica mieszkaniowa. Tam obok nas, w środku miasta, mamy na przykład klub golfowy. Tak, w środku miasta. Słuchajcie, właśnie poszliśmy sobie na spacer. Jak prawdziwi Polacy postanowiliśmy, że weźmiemy sobie napoje i pójdziemy do parku. No i znalazłem na mapie Google Park. No i ku naszemu zdziwieniu, jak podeszliśmy do parku, to jakoś nie dało się do niego wejść. No więc okazało się, że to jest kurwa pole golfowe w środku pierdolonego miasta. Pierdolnęli pole golfowe 20 km od slumsów bez ciepłej wody. Mamy tutaj, nagle się okazuje, że tam stałem przy śmietniku, można mieć śmietniki, można mieć śmieciarkę, można wywozić śmieci, można mieć dobre, normalne samochody, można mieć nawet głupie progi zwalniające, które nie niszczą zawieszenia, tylko są normalne. Nagle okazuje się, że tutaj jest wszystko jak w Europie Zachodniej. Czyli można się łatwo domyślić, że wychodzi, że powiedzmy te ileś procent ludzi mieszkających w dobrych dzielnicach Peru posiada pewnie 90% bogactwa Peru, więc i rząd im się i podlizuje. Natomiast gdzieś tam ta prowincja to chuj z tym Peru północnym, jakby niech oni sobie tam żyją w tym piachu i żrą gruz. Lepiej. Oni podobno osiedlają się tam, dlatego, że jak tam postawią te swoje paskudne, maleńkie domki, to na mocy zasiedzenia dostają ten kawałek piasku jako swoją własność. Nie wiem na chuj im ten piasek, ale na pewno jest tańszy niż mieszkanie w Limie. Ponieważ ceny w Limie są droższe niż w reszcie Peru i co więcej, pomimo tego, że średnie zarobki nie są tutaj na polskim poziomie, z tego co kojarzę, to ceny są polskie albo nawet wyższe w Limie. Nie wiem jak z mieszkaniami, ale paliwo, fajki, jedzenie, to wszystko jest jak w Polsce, a na tym powiedział, że miejscami drożej i miejscami prawie jak w Niemczech. W efekcie mamy tutaj do czynienia z taką dystopią. Nie wiem, czy graliście w Cyberpunka 2077,
A może znacie papierowe wersje Cyberpunka? Tak czy tak ja na przykład grałem w grę, bo nie umiem czytać. No i tam jak się wjeżdżało do Night City, to przed Night City były takie pustkowia, rafinerie, syf, masakra i bieda, a jak wjeżdżałeś do Night City, to nagle było bogato, byli bogaci ludzie, piękne budynki, światła, neony. Dokładnie tak samo jest w Peru. Na przedmieściach Limy masz rafinerię, syf, przemysł, wjeżdżasz do Limy i nagle pojawiają się piękne światła, obietnica lepszego życia. No po prostu nagle zmienia się kompletnie kraj, w którym jesteś. Za mną jest jakiś tam kolejny ładny budynek, natomiast mam rozkminę pod tytułem, no tutaj to byś mógł wsadzić tą ulicę gdzieś do Warszawy i to byłaby jedna z lepszych dzielnic. Tymczasem do tej pory tam, gdzie spaliśmy, to był cud, jak była ciepła woda i w ogóle lepszy jakiś pensjonat czy coś, miał nawet napis na ścianie najczęściej: ciepła woda, agua caliente, nie? Jakby, i to było coś. I w ogóle sobie przypominam, jaki pierdolnik i Mad Max był tam, gdzie spaliśmy dzisiaj. Jeden dzień drogi, niecały od Limy, nad morzem, a widzę to, no to kurwa pierdolona dystopia. Po prostu cały hajs znajduje się tutaj, a reszta niech żre gruz. I to widać po wszystkim. Na przykład przez cały czas, jak jechaliśmy Panamerikaną, no to widzieliśmy rozwalone, syfiaste, stare samochody. Tutaj nagle samochody są sprawne. Tutaj jak spotykasz Garbusa, jak spotykasz stare Volvo, jak spotykasz starą Toyotę, jak spotykasz nawet Volkswagena Amazona, czyli tam brazylijską Santanę, to okazuje się, że to jest klasyczek albo przynajmniej w miarę zadbany, w miarę utrzymany wóz. Tutaj nawet można zaparkować ładnego klasyka Volvo 262 na ulicy, normalnie jak w Polsce. Volvo 262 stoi sobie jakby nigdy nic przy kupce śmieci do odbioru potężnego wolwiarza. Tam jest drugie Volvo S70 bez silnika, jeszcze druga se wrasta, a tam ma daily. No wszystko się zgadza, ale to jest dobry temat. I to po prostu na ulicy. Jak rozpoznać, że jesteś w bezpiecznej dzielnicy? Nikt tego nie ruszy, wszystko jest ok, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. Tam, jak ktoś ma w ogóle samochód, to go chroni za bramą, w garażu, chowa, po prostu robi wszystko, żeby tylko on nie był na widoku, bo ktoś może go okraść. Po prostu dwa oddzielne światy i jakby to krótko można podsumować tak, że to nie działa tak, że jak rozwiniesz jeden region, to razem z nim rozwinie się reszta. Jak widać, a żeby nie było, te wspaniałe, dystopijne imperium potrzebuje też usług, potrzebuje też, by ktoś to wszystko obsługiwał, więc to nie jest tak, że w Limie żyją sami bogaci. Żyją też normalni ludzie, żyją też biedni ludzie, jest też wiele usług, jest też inny koloryt takiego, powiedzmy, normalniejszego życia, który obejmuje na przykład Bazar Wiedźm, który odwiedziliśmy. Mercado de las Brujas, czyli Bazar Wiedźm, gdzie można kupić dość specyficzny zestaw rzeczy, ale po kolei. W Limie zgadaliśmy się przez Instagrama z Jankiem Jose i Piotrkiem Kawiakiem. Tego ostatniego możecie znać ze zwiedzania podziemi, bunkrów, kopalń i innych ogólnie ciekawych dziur w ziemi. To oni zabrali nas na Bazar Wiedźm, a tam czekał pełen przekrój towarów, nazwijmy to spirytystyczno-religijnych. Figurki świętych, przedmioty związane z Santa Muerte, to jest taki kult, ale to może kiedyś indziej wam o nim opowiem. Płody lamy, sztuczne zminiaturyzowane głowy ludzkie i najważniejsze substancje psychoaktywne. Tutaj ważne, musicie zrozumieć, że w Peru nadal żywe jest przypisywanie psychodelikom mocy nadprzyrodzonych i przeżyć mistycznych, więc ich zażywanie może być elementem obrzędu religijnego. W związku z tym substancje takie jak ayahuasca, meskalina, DMT i inne psychodeliki są legalne do użytku religijnego i można je normalnie kupić na bazarze. To też generuje ruch specyficznej turystyki w postaci Amerykanów przylatujących zapłacić krocie szamanowi, by ten podał im ayahuaskę i przeprowadził przez rzekomo mistyczne doznania. W skrócie chodzi o to, żeby zapłacić kilkukrotność ceny z bazaru za substancję psychoaktywną i gościa, który posiedzi z wami i dorobi do niej teorię, którą potem będziecie opowiadać, że odmieniła wasze życie, a po prostu się odurzyliście. Ale przynajmniej kupiłem sobie figurkę świętego Antoniego do Poloneza za 5 zł, która może zwiększy moje skille w odnajdowaniu drogi przez Amerykę Południową. Co ważne, Mercado de las Brujas to rzadki przypadek miejsca, gdzie w Limie można zobaczyć prawdziwe peruwiańskie graty, a nie funkielnówki z salonu, takie soczyste graty. A zwiedzić sam bazarek też naprawdę było warto. Dzięki Janek i Piotrek za mega fajne spotkania.
Doskonale pan przejechał, to jest wspaniałe ujęcie. Co do klasyków też wspaniałe jest to, że takie coś jak klasyk występuje tutaj tylko w dużych miastach. Jak wyjedziecie sobie na zewnątrz dużych miast, na przykład właśnie na północ, wzdłuż Panamerykany, to tam zobaczycie stare auta, ale będą kurwa w tak strasznym stanie, że to jest niepojęte, że polska policja zabrałaby dowód w ogóle widząc to ze 100 metrów zdalnie. Nawet by nie zadawała żadnych pytań, tylko od razu by kazała to holować. Jest milion Toyot, które wyglądają tak, że jakiś pan z Afryki prawdopodobnie stwierdził, że ten wóz już jest zbyt zły, żeby jeździć po, nie wiem, Nigerii na przykład, więc wyeksportował go na prowincję w Peru. Są naprawdę straszne. Za to tutaj mamy już prawdziwe klasyki, wymuskane, ładne. W ogóle tutaj możemy wam wstawić ten fragment, jak zwiedzaliśmy jeden parking, bo na jednym parkingu znaleźliśmy potężny zestaw dobrego złomu. Pato, w ogóle na tym kontynencie CRX jest sprzedawany ze znaczkiem Civica, albo jakiś kretyn co to nakleił. Mam te fotele na handel, jakby ktoś chciał. A co tam jeszcze jest pod plandeczko? O kurwa. Ale tak zgnitej to jeszcze nie widziałem, żeby tak zgniła maska. To wygląda jakby spłonęło i ktoś to później pomalował. O kurwa. Co tu się w ogóle odjebało? Znaczy, ktoś to chyba podpalił, nie? No dobra, ty, a co stąd pasuje do Poloneza? Ty, akumulator jest na handel. Ja dalej jestem fanem kurwa trzymania Łady 2107 w stanie pół spalona. Natomiast skoro już mamy opowiedziane coś tam o Limie, to nasz kolejny kierunek to są właśnie sekcje bardziej turystyczne. To są sekcje, czyli takie jak Cusco, Nazca, Machu Picchu i inne takie rzeczy, które powiedzmy pewnie też będą bardzo bezpieczne, bogate i ładne. I wtedy zobaczymy to, co można przeczytać o Peru, bo o Peru można przeczytać, że to jest takie cywilizowane, wspaniałe i w ogóle, no i tak. To jest w ogóle wręcz niesamowite, że jak się okazuje, w Limie można mieć śmieciarki, w Limie można mieć normalne, nie aż tak rozjebane samochody, ale jakby już odjedziesz 20 kilometrów i już się tego nie da mieć. To rozwarstwienie jest niesamowite i rodzi taką patologię, że w Limie, dosłownie jak właśnie w dystopii, jak w Night City, mieszka 10 milionów ludzi z 30 z całego kraju, a jakby reszta to jest kurwa radioaktywne pustkowie. No totalnie oni zagrali w cyberpunka i stwierdzili, że to jest zajebisty pomysł na tworzenie państwa. Wysiadasz na lotnisku, jedziesz do dobrej dzielnicy dla gringo, potem lecisz do Cusco, znowu mieszkasz w jakiejś dobrej dzielnicy, w dobrym hotelu, jedziesz do Machu Picchu, wracasz do hotelu, wracasz na lotnisko. Europa. No po prostu Europa. Tylko że jak pojedziesz dalej samochodem, to odkrywasz, że jednak Mad Max. Ale spokojnie, spokojnie, bo po Cusco czeka nas powrót do potężnego syfu i dystopii, ale o tym w kolejnym odcinku dopiero będzie. Zakończyłem to jak prawdziwy prezenter. Elo. 3, 2, 0. Trzymajcie się ramy, to się posramy. Elo.